dnia. Zobaczcie, jakie zjawisko. Coś niesamowitego. Jeszcze w tym miejscu tęczy w ogóle o takiej porze roku nie widziałam nigdy. Coś pięknego. Aż się miło wraca do domu. Witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku naszych vlogów. Widzicie, jaki mam piękny bałagan. Zaraz to będę wszystko sprzątała. Chciałam się tylko z Wami przywitać, napić się kawy, bo jednak daje to troszeczkę energii. Chociaż już jest to moja druga kawa dzisiaj. Powiem Wam tak. Dzisiaj planowałam taki lekki vlog. Chciałam Wam pokazać parę rzeczy w domu, jakieś takie porządeczki. I oczywiście życie zweryfikowało. Jak wróciłam z wyjazdu, to się okazało, że dzieci już pociągają nosem, co w konsekwencji oczywiście później się trochę rozkręciło. No i kłopoty. Także dzisiejszy poranek wyglądał tak. Wstaliśmy, no to też jest ciekawe, bo Mija sobie dzisiaj w nocy trochę pokaszlała, więc ja poszłam do niej tak po naprawdę długim czasie takiego kaszlu, trochę ją tak pogłaskać, tak utulić ją do snu, żeby spokojnie zasnęła. Udało się. Wróciłam do łóżka, w którym zastałam na moim miejscu moją drugą córeczkę. Ale położyła się tak, że była po prostu nieprzesuwalna, więc wzięłam kocyk i poszłam spać w salonie. Muszę przyznać, że się wyspałam i wszyscy się właściwie wyspaliśmy, więc mam nadzieję. Mężu, popraw mnie, jeśli się mylę. Wczoraj to wszystko zupełnie inaczej wyglądało i miało wyglądać, ale coś mi się tam poprzestawiało i dzisiaj przecież miałam jechać na drugą sesję do tego mojego magika od pleców. I niestety wczoraj zadzwonił, bo coś mu tam wypadło i dzisiejsza sesja się nie odbyła. Pewnie się odbędzie jakoś w przyszłym tygodniu. No ale po raz kolejny musiałam całkowicie przestawić swoje plany i wyszło na to, że dzisiaj rano zamiast Mirka ja pojechałam z Emi do lekarza, a z racji tego, że przedszkole jest w takiej dosyć dobrej lokalizacji w stosunku do naszego lekarza, więc zawiozłam Miję do szkoły, Miję, która sobie wczoraj po tenisie coś zrobiła z nogą, więc musiałam ją zanieść, zaprowadzić po schodach. Potem wróciłam z Emi do samochodu, pojechałyśmy do lekarza, gdzie okazało się, że na szczęście jest wszystko dobrze, nic tam nie schodzi na żadne dolne drogi oddechowe, więc tak naprawdę mam nadzieję, że to już jest okres zdrowienia po tych wszystkich wirusach, chociaż ten okres zdrowienia jest naprawdę niekończącą się historią. I pani doktor już dała nam zielone światło, że Emi może tak naprawdę jutro iść do przedszkola z powrotem. I dzisiaj w przedszkolu była też sesja zdjęciowa, więc musiałam Emi przygotować do tej sesji zdjęciowej, zawieźć ją tam. Dzięki na szczęście uprzejmości naszych pań nauczycielek po prostu Emi poszła od razu, jak przyszłyśmy, to pani ją wzięła, zrobiła jej parę zdjęć i pokażę Wam zresztą później efekty tej sesji, bo no szkoda by było, gdyby ona przepadła. To są później takie przeurocze zdjęcia, to są takie fajne pamiątki, a ta sesja jest taka typowo jesienna. Jeszcze mamy w szkole organizowaną taką sesję typowo świąteczną, a teraz mamy właśnie taką typowo jesienną, więc tym bardziej się cieszę, że tak wyszło i że nam się w ogóle udało doprowadzić do tej sesji. Wróciłyśmy do domu, Emi wsiadła na inhalator, na odkurzacz, żeby wyczyścić jej nosek, bo z racji tego, że właśnie została w domu, no to muszę załatwić parę tych spraw z nią, żeby ten nosek jej tam ogarnąć, żeby trochę podnieść tą jej odporność. Ja już naprawdę powiem Wam szczerze, że już nie wiem, co działa i czy to działa, ale no musimy coś robić, jak już jest w domu. Teraz będę się zabierała za sprzątanie, ale zanim to zrobię, jeszcze coś Wam pokażę. Obserwuję taką stronę na Instagramie, Trendsetters Club, to się nazywa. Wrzucę Wam link do mojego opisu. To są, świetnie w ogóle to jest zrobione, to jest naprawdę prześwietny profil, gdzie można się zainspirować modowo, stylowo. I ten profil polega na tym, że osoby, które tworzą ten profil, znajdują jakieś fajne stylizacje jakichś tam znanych osób i pokazują tą stylizację, a obok są wypisane wszystkie jakby składowe rzeczy, które wchodzą w skład tej stylizacji. I to jest naprawdę rewelacyjne. Czasami jest tak, że nie podoba się na przykład cała stylizacja, ale sobie ludzie myślą, świetna bluzka i to wszystko jest robione na bieżąco. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak te osoby to robią, ale naprawdę majstersztyk. Więc na przykład jak sobie wypatrzycie tam jakąś bluzkę z Zary, bo też wiecie, no tam są różne stylizacje. Są drogie, są mniej drogie, są takie rzeczy też z sieciówek różnych. Jak sobie coś wypatrzycie,
no to macie szansę na to, żeby to jeszcze kupić w tym sezonie, no bo to wszystko jakby wychodzi na bieżąco, także naprawdę super strona. I jakby z tej strony dowiedziałam się o tym, że jest sklep, który sprzedaje klamry do włosów. Co teraz naprawdę tyle tych pięknych klamerek się pojawiło do upinania włosów i oczywiście kupiłam jedną. Chciałam zobaczyć, jedną kupiłam na razie, bo chciałam zobaczyć jak ta firma funkcjonuje, ale na pewno po tej paczce, bo przyznaję Wam się szczerze, że już tą paczkę odpakowałam i już Wam pokazuję zawartość tej paczki, ale naprawdę są takie piękne, że na 100% jest szybka przesyłka. Zobaczcie zresztą, paczka jest pięknie zapakowana, ja już ją otwierałam, bo tak do końca nie wiedziałam w sumie, czy to jest to, czy nie. Ale zobaczcie, w środku wygląda tak. Pachnie przepięknie. Zobaczcie. Podziękowania. Super. I tak, i tutaj właśnie jest link do strony. Do tej strony też Wam dam link, jeżeli ktoś byłby zainteresowany taką spinką, ale zobaczcie, co to jest za cudo. Jest po prostu prześliczna, naprawdę. Jest naprawdę super, wygląda pięknie, wygląda na taką naprawdę, wiecie, bardzo mocną. Niedrogo, no bo taka spinka kosztuje 35 zł, a naprawdę w innych sklepach te ceny są takie, wiecie, niektóre takie spinki z kwiatkiem kosztują około chyba 100 zł, albo tam 100, nawet 119 chyba widziałam w niektórych sklepach, a te są naprawdę w dobrej cenie. I powiem Wam, że teraz jak zbliżają się święta, one są przepiękne i to jest tak naprawdę idealna rzecz na to, żeby komuś to sprezentować, bo to jest naprawdę, no super to wygląda. Zrobiłam szybki porządek, znaczy nie taki szybki, bo musiałam naprawdę odświeżyć te szuflady, ale obiecałam Wam, że pokażę, jak ja to dziewczynom tutaj segreguję. I tak, tutaj mamy wszystkie bluzy z długimi rękawami. Tutaj są poukładane leginsy. Mia tych leginsów ma dużo mniej niż Emi, dlatego że Mia chodzi w mundurkach do szkoły. Tutaj są te wszystkie nowe majteczki też, które jej kupiłam. Formalne skarpety, no i skarpeteczki. Tam jeszcze nie wiem, co będzie, coś tam było i zastanawiam się, czegoś nie brakuje. Emi tutaj się mnie pyta. 7 minus 0 to jest 7, plus 4, 11. 1, 1, dobra. Dół to już jest taki, wiecie, a tutaj jeszcze podkoszulki są, do podkoszulki będę mogła na górę zaraz wrzucić. Tutaj mam włożone t-shirty, one nie są używane, więc sobie tutaj leżą. Długie bluzy, rzadko używane, ale jak potrzebujemy, to wiemy przynajmniej, gdzie są. I tutaj jeszcze są takie dresy do noszenia po domu, a pod spodem się ukrywają krótkie spodenki. A tutaj podkoszulki, właśnie podkoszulki powinnam chyba na górę dać. Tutaj właśnie są podkoszulki, ale dobra, zastanowię się. No i takie ostatnie miejsce u Mii to jest tutaj, czyli tutaj ma tak zwane formalne rajstopki. Tam są spódniczki, może je przeniosę na dół. Tutaj są spódniczki do szkoły. I połowę szafy zajmują rzeczy, które są jakby do szkoły, uniformy, a tutaj jest reszta sukienek. Mia oczywiście ma dużo mniej tych rzeczy niż Emi, bo Emi dostaje nowe, plus jeszcze dużo rzeczy zostaje po Mii. A Mia rośnie tak szybko, że nie nadążam z kupowaniem. Tu jeszcze Wam pokażę. Tutaj tak naprawdę nie doszłam jeszcze do tej szafy. Jeszcze muszę tutaj trochę porządków zrobić, bo dużo rzeczy się pozmieniało. Mia dostała duży rozmiar kołdry, więc będę musiała to zmienić, ale tutaj właśnie są piżamy, które są też do przebrania. Wszystkie i tutaj są piżamki z krótkim rękawkiem. No ale tak jak mówię, to wszystko jeszcze jest tutaj do poukładania. Tutaj jakieś kołdry letnie, pościele. Tam w ogóle takie rzeczy nieużywane całkowicie. To są takie rzeczy, one były takimi małymi bejbusiami. No i jeszcze ostatnia szuflada. I szuflada Emitki wjeżdża. I tutaj mamy tak długie bluzy, takie grubsze. Tutaj takie cieńsze, czasami używamy takich cieńszych i zakładamy, nie wiem, bluzę na przykład z zamkiem na wierzch. Tutaj mamy, widzicie, jest o wiele więcej leginsów. I już teraz zaczynamy inwestować, znaczy to nie jest inwestycja, ale zaczynamy kupować teraz jednokolorowe, bo jak góra jest kolorowa, to zawsze dużo łatwiej jest wybrać po prostu dół do tego. No i tutaj też ładnie bielizna poukładana. Emi oczywiście ma dużo więcej skarpetek, bo tam po mnie jeszcze jej dokupiłam trochę, jakichś takich białych. No i tutaj też majtek, takie dziecko potrzebuje też dużo więcej. I ostatnia szuflada, proszę bardzo, tutaj jest sekcja letnia, która jest nieużywana na razie. Bluzy oczywiście, takie do zarzucenia, tutaj jakieś takie właśnie stare, jak widać zresztą. I tutaj podkoszulki, podkoszulek też jest oczywiście 2 razy więcej, bo dużo podkoszulek jest po Mii. No i oczywiście rajstopki, tutaj kolorystycznie jest zupełnie inaczej w tych rajstopach. Mam nadzieję, że jakiś tutaj pomysł z mojej szuflady Wam się spodobał.
i że sobie podbierzecie. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. Czy chcesz zjeść? A co masz do jedzenia? Kaszę pieczoną. Jeszcze mam... Co ty masz? Kotlet? Mam. Masz kotleta? Mam. A klepsiki mielone? One są z takim sosem, który jest ostry. Dobra, to ja chcę klepsiki mielone z ostrym sosem. A co masz jeszcze na deser do zaproponowania? Ciasto z czekoladą i śliwkami. Jeszcze czekolada zmielona. A, zmielona czekolada, to może być dobre danie. Ja chyba chcę czekoladę zmieloną w takim razie od Ciebie. Tak. Mieloną czekoladę. A Ty sobie zapisałaś? O, muszę zapisać. A jeszcze coś więcej? Zupę jeszcze możesz mi zrobić. Zupę, danie główne i deser. Okej. Dobrze. Zapisałaś? Bo nie działa ten. Jak zapamiętasz, to też będzie dobre. Okej. Za ile będzie gotowe? No szybciutko sobie za 3 minuty. Tak szybko? Dobra, to czekam. Don't know why. I'm Emi do mnie wróciła i zapytała się mnie, czy chcę wodę jeszcze do tego mojego posiłku, który zamówiłam. I gazowaną czy niegazowaną. Przypominając mi o tym, że nie piłam wody. Sokna. Słucham? Sokna. Mleczna czy sokna? Ale ta woda? Tak. Woda mleczna czy sokna, tak? A sokna to jest jaka? Taka z sokiem? Taka pomieszana z sokiem. Woda. Okej. Albo mleczna, czyli taka pomieszana z mlekiem, tak? A mogę taką czystą, przezroczystą? Przeczystą? No, Masz? możesz. Mogę? No dobra. Ale też z sosem ostrym. Też. Wodę z ostrym sosem? Tylko, że mam jeszcze bys. Masz jeszcze bez, tak? Chcesz bys czy... Bez. Piliście kiedyś wodę sokną z ostrym sosem? All I know, all I know, all I know. Co to jest? Co to jest? Kluski. To są kluski. Raczej Mięso, to- mięso. Mięso mielone, a to? No to woda. Woda jest. I łyżkę do tego dostałam, tak? Na mięso. A zupa przyjdzie zaraz, tak? No po W podaniu głównym. Dobra, podaniu głównym. to ja jem. Napij wodę. Pyszne? Pyszne, naprawdę. Świetną restaurację założyłaś. Ale... Czy mogę teraz poprosić o zupę? No, za 4 minuty. To jest moja lata. Oh, I've seen many places where the beauty never ends. Z jabłeczka one są. Z czego? Ten deser jest z jabłeczka. Z jabłeczka? Dobra. No. Jest bardzo pyszne, dlatego że jest Pyszne. czekolady. Ja byłam w fabryce czekolady i kupiłam czekoladę. Wow, czyli z najlepszej czekolady. Nie, najlepsza. I to byłam kiedyś w prawdziwej. W fabryce czekolady? Jeszcze 2 noce temu mieliśmy taką przygodę w nocy, bo ja postanowiłam, że pójdę spać o 21, bo już byłam tak zmęczona.
No i mój mąż mówi, dobra, zaraz do Ciebie dołączę, jeszcze tam sobie coś obejrzał wieczorem. Poszłam spać, a miałam taki leciutki lęk, że się obudzę, bo ja czasami jak idę tak wcześnie spać, to się budzę na przykład o 12 i nie mogę zasnąć potem. O, Emitka przyszła po kolejne zamówienie. Co mogę zamówić? Jest tak. Kasza. Kaszę poproszę. Czasem mi się nie uda zrobić. Czasem Ci się nie udaje zrobić tej kaszy? Też makaron, ale takie jakby taką zupę, która jest z makaronu. Że zupę z makaronu, tak? Da mi się zrobić. To co, zupę z makaronu mi zrobisz? Ale ta zupa jest pomidorowa. To jest pomidorowa z makaronem po prostu, tak? No. Dobra, to ja poproszę tą zupę. O, zapomniałam, że... Tę zupę. Napisałaś? A ja nie chcę tylko zupy, ja bym chciała więcej. Tylko zupa? Jeszcze jest deser. Deser jest jeszcze? Ale też z tej prawdziwej fabryki czekolady? Skoczysz do tej fabryki czekolady po następną czekoladę, czy nie? No tak, ale ona jest teraz zamknięta, ale mogę pójść po zupie, bo ona jest jakby... Ta fabryka jest zamknięta? Oni mi czasem dają, ale ja zobaczę, czy oni mi dają, czy ja muszę pójść po czekoladę. Zobaczę. A, dobra, okej. Dobra, to daj znać, dobra? Ja będę czekała na to danie twoje. A jak jest... Jestem ciekawa, jak jest ta też czekolada deser? smakuje. No bo ja mam różne desery i cały świata i mam dużo deserów, które są na przykład kurczaki z czekoladą, ale muszę załatwić kurczaki z czekoladą. Kurczaki z czekoladą ty masz? To jest na deser? No, Czy to jest danie główne? to na deser może być. Dobra. Ja mam tylko desery takie. No dobra, to ja jestem bardzo ciekawa, jak będzie smakował kurczak z czekoladą. Okej. Okej. Jeszcze masz jakiś deser? Jeszcze mam makaron z ciasteczkami. O, makaron z ciasteczkami, to mi się podoba, to ja chcę jeszcze makaron z ciasteczkami. Zapisałaś? Okej, zapisałam mięso z czekoladą Kurczak z czekoladą, tak? i muszę zapisać po prostu. Makaron z ciasteczkami. Świetnie, dobrze, to ja czekam. The thing is, I've got more love here than I can bear. Ooh. No i finalnie Wam nie dokończyłam, bo Emi przyszła tutaj zbierać zamówienie do swojego nowego dania i właśnie słyszę, że idzie już z jedzeniem. Zaraz Wam dokończę tą historię. Co jest? Co to jest? Gotowe. A co to jest? Zupa. To jest zupa z kukurydzy, tak? Nie z kukurydzy, tylko to jest makaron. A to jest makaron, dobra, to jest makaron. To jest ten makaron z ciasteczkami, tak? Ale A ciasteczek nie dałaś. nie, to nie jest. To też zupa. To zupa. A to zupa, dobra, to już jem tą zupę. Dziękuję. Teraz jest otwarta fabryka czekolady, tylko jak zjadłaś, to ona jest otwarta. A, dobra, to zrób mi w takim razie to z czekoladą. Dobra, wracając do tej nocy, to było jakoś tam 2 noce temu. Ja poszłam spać o tej 21:00, zasnęłam i nagle budzę się w nocy i słyszę taki dźwięk, taki pojedynczy, takie wysokie piszczenie, taki wysoki pisk i totalnie nie wiedziałam, co to jest. Wstałam z łóżka, to tak piszczało z częstotliwością gdzieś 10 sekund. Co 10 sekund piszczało mniej więcej, więc ciężko było to zlokalizować, no bo jak coś piszczy cały czas, no to łatwo dojść do źródła dźwięku, a tutaj było tak, że to piszczało co jakiś czas, więc zanim jakby doszłam do miejsca, gdzie wydawało mi się, że piszczy, to już przestawało. No i okazało się, słuchajcie, ja tego nie mogłam znaleźć. Myślałam, że zmywarka, potem myślałam, że pralka, myślałam potem, że może jakiś czujnik, który jest odpowiedzialny za zalania u nas piszczy. No i nie mogłam, musiałam obudzić mojego męża i okazało się, nie wiem, czy to już nie drugi raz, bo mi się wydaje, że już raz była taka sytuacja, że też nie do końca wiedziałam, co to jest za dźwięk. Okazało się, że to był czujnik dymu u nas w domu, tylko on po prostu, jak jest słaba bateria, to właśnie w taki sposób piszczy. Więc mój mąż musiał się w nocy, wyrwany ze snu, drapać w
wdrapać na sufit, żeby ściągnąć ten czujnik i wyciągnąć z niego baterię. Także teraz będę musiała tą specjalistyczną baterię kupić do niego i musimy go z powrotem zawiesić. Ale klasycznie leży rozgrzebany na lesiku. Places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do. I'm Tu jeszcze mam taki kącik mały do posprzątania, ale zobaczcie, ja mam taką piękną monsterę. Ona tutaj naprawdę się super trzyma, ale coś tutaj się zaczęło dziać z tymi małymi listkami. Jeżeli ktoś z Was ma takiego kwiata i się orientuje, co tutaj się może z nim dziać, to dajcie mi znać, co mam z nim zrobić. No bo nie chciałabym, żeby coś się z nim stało. Nie wiem, czy powinnam obciąć te... Przelany ogólnie raczej nie był. A wiem, że monstery też nie lubią często dostawać wody. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Dajcie znać, co się zastosuje, naprawdę. Szkoda tego kwiatka. Co wolisz robić? Chcesz pokolorować, tak? A eski też napiszesz? Tak. Dobra. To dać Ci ołówek? To pierw eski czy pierw kredki? Kaczki. Kredki pierw, tak? Dobra. A mama w tym czasie zrobi Tobie zapiekankę szybko, dobra? Odgrzeję Ci. A jeszcze tylko zrobię kolorowanie. Dobra. Śpiewam sobie, słuchajcie, piosenkę z pana Kleksa, czy ja wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. No i Emi nagle się mnie pyta, jak trzeba rozmawiać z psem? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Więc musisz śpiewać, wy wiecie, a ja nie wiem. Czyli wy wiecie, a ja nie wiem. Dobra, czyli ja muszę śpiewać wy wiecie, a ja nie wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. A może oni też nie wiedzą? Pierw tego zygzaka tutaj idziesz tak liniami, tak? Tutaj rączkę daj sobie na kartkę. Trzymaj książkę, żeby Ci nie uciekała. Mhm. Dzisiaj rano była taka przepiękna tęcza, a teraz pojawiły się takie chmury, że naprawdę zaraz będzie porządny deszcz i tak naprawdę aż prosi się, żeby upiec coś takiego typowo jesiennego. Pomyślimy o tym, Emi? Co byś chciała upiec? Może jakieś ciastka, które możemy jutro zabrać ze sobą, co? Cynamonki? Tak? Dobra, to cynamon. Proszę zrobić niedokładne, bo inaczej pani minusa dostanie ode mnie. Ma być niedokładnie. Proszę mi tutaj zrobić niedokładnie. To nie ten. Emi, tutaj. Tu zaczynasz od kropki. Nie, no minusa pani dostanie. To jest zbyt dokładnie. To jest zbyt dokładnie, proszę panią. Ma być niedokładnie. No i jak, co pani tu wyczynia? Niedokładnie jest. Jest zbyt dokładnie. Ja sobie życzę niedokładnie. Proszę następną niedokładnie zrobić. Dokładnie. Niedokładnie proszę zrobić. Już Wam pewnie kiedyś mówiłam, że pranie u mnie się nie kończy, końca nie widać po prostu i tak jest każdego dnia. No i dzisiaj też muszę to pranie zrobić, ale taki jeden mam fajny tip, że na przykład ja ręczniki biorę osobno na 60 stopni i one dzięki temu wtedy są takie pachnące i takie naprawdę bardzo świeże. Także polecam bardzo. Tears misting in her emerald eyes as everyone was standing. To jest właśnie bohater tej sytuacji nocnej. I zobaczcie, co tutaj jest ciekawego bardzo, bo na baterii jest napisane, że mogę użyć baterii CR123A. Czyli takiej, która tutaj była. Tak jak jest napisane na baterii właśnie CR123A. Sprawdziłam w internecie, czy mogę włożyć baterię, ponieważ ja mam tutaj taką baterię, zobaczcie. 1, 2, 3 bez A, więc sprawdziłam, czy mogę użyć 1, 2, 3A. Później się dopiero tutaj przyjrzałam, że to jest łamane. No i powiem Wam tak, no ciekawa informacja bardzo. Internet oczywiście mówi, że nie mogę, że niby one mają różne średnice i w ogóle. ChatGPT mówi, że nie mogę, bo ona ma zupełnie inną moc i w ogóle się całkowicie pomylił. No a finalnie właśnie znalazłam tutaj tą informację. I też ChatGPT się potem już poprawił, jak mu wysłałam trochę więcej tych informacji, że te CR123 i CR123A są stosowane zamiennie.
No ale wiecie, no trochę jest to frustrujące, bo podejrzewam, że tą 1, 2, 3 można znaleźć dużo łatwiej niż tą 1, 2, 3A. I może być to troszeczkę frustrujące, jeżeli chodzi o takie nazewnictwo tych baterii, bo się człowiek naszuka, a potem się okaże, że może włożyć tą. Pasuje ta bateria, także możemy ją wieszać i nie piszczy, bo był sygnał dźwiękowy, więc można zamiennie po prostu używać tych. Trying not to watch or intervene as tears were streaming. Taki wywód Wam zrobiłam, słuchajcie, i się nic nie nagrało. Dobra, zacznę od początku. U nas w domu mamy gałki przy kaloryferach, już Wam pokazuję, jak one wyglądają, które ja właśnie aktualnie ładuję, ponieważ idzie zima i raz w sezonie, raz na sezon, albo czasami tam 2 razy na sezon, nie wiem od czego to zależy, musimy je naładować. Tak wyglądają te gałki. Biała niestety przy czarnym kaloryferze, ale nic nie szkodzi. Zobaczcie, tutaj się świeci na czerwono, dlatego że ona się ładuje. Jak się naładuje, to już będzie zielona. Proste, co? I ta gałka jest jakby połączona z takim czujnikiem, który mamy w każdym pomieszczeniu. To są takie czujniki. Te czujniki są odpowiedzialne za mierzenie temperatury w pomieszczeniu. I na przykład można sobie ustawić w ciągu dnia, że wychodzicie do pracy, więc w mieszkaniu może być 20 stopni w tym czasie. Nie muszą te kaloryfery chodzić na całą parę. Więc ustawiacie sobie na przykład na 20 stopni pomiędzy tam 9 a 17. Albo jak chcecie, żeby po prostu mieszkanie już było nagrzane zanim wrócicie, to sobie nastawiacie tą temperaturę na przykład tam koło 15 czy 16. No i ten czujnik, który jest odpowiedzialny za temperaturę, wysyła do gałki informację, która to oczywiście ustawia odpowiednią temperaturę kaloryferów. I jeżeli już te kaloryfery dogrzeją, no to one się wyłączają i potem się znowu włączają, jak trzeba jeszcze tam dogrzać. Więc to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o oszczędzanie energii, oszczędzanie właśnie pieniędzy w domu i też dla osób, które lubią taką nową technologię. I też to jest super, jak lubicie mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w mieszkaniu. Wiecie, my czasami jak wyjeżdżamy na jakieś tam dłuższe wyjazdy, no to obniżamy tą temperaturę jak się tylko da. A potem tuż przed tym jak wrócimy, no to sobie tą temperaturę już zaczynamy gdzieś tam dzień wcześniej nagrzewać to mieszkanie tak, żeby było super na nasz przyjazd. Także bardzo polecam takie nowe technologie, no bo wiecie, my możemy sterować z telefonu. I jeszcze mi zostały chyba do naładowania 3 pomieszczenia, bo już sypialnię zrobiłam. Jest to takie, wiecie, trochę dziwne, jak z samego rana odpala się właśnie ta gałka, bo ona tak zaczyna się kręcić i syczyć i czasami właśnie ten kaloryfer, który ja mam przy głowie w sypialni, zaczyna się odpalać z rana. Ale też fajna rzecz, bo na przykład mamy czujniki okien podłączone pod kaloryfery, więc jeżeli otwieramy okno w domu, no to automatycznie wyłączają nam się kaloryfery. Także to też jest naprawdę świetna sprawa, no bo to jest, no wiecie, to jest bardzo duża oszczędność, szczególnie jak my dogrzewamy naprawdę spore mieszkanie. O, ciężar. Mały przerywnik mamy w naszych porządkach domowych, bo chciałyśmy robić cynamonki, a skończyły nam się drożdże. Właściwie nie mamy, tamte już wyszły. Data ważności się skończyła, a powiem Wam szczerze, że trochę się boję robić na tych mrożonych, że mi ta cynamonka nie wyjdzie i potem będę taka wkurzona, że się napiekłam i tutaj mi nie wyszło, więc wolę kupić świeże. A przy okazji idziemy sobie na spacer z Emi, więc Emi się trochę przewietrzy dzisiaj, a jeszcze po drugie przy okazji odbierzemy paczkę, którą już dzisiaj przedłużyłam, bo nie zdążyliśmy ją odebrać. Try to let it go. Try. Wróciłyśmy, mamy wszystkie składniki i tak po drodze mówię do Emi, chodź, zrobimy sobie tak romantycznie, puścimy sobie kominek, zapalimy sobie świeczki i Emi mówi, zapalmy moją. Ja mówię, jaką ona ma świecę, ale przypomniało mi się, że ostatnio jak była u swojej koleżanki na urodzinach, to właśnie robiła świecę
Zobaczcie, tutaj jest świeca, tam jest kawa w środku. To jest świeca sojowa. Nawet ładnie pachnie. Czekoladą. Zobaczcie. Czekoladowa pachnie. To co? Odpalamy też tą świeczkę? Kawa. Odpalamy? I robimy cynamonkę, tak? Zanim wróci tata i Mija. Patrzcie, moja kawa. To nie jest dobry pomysł, żeby robić z dziećmi taką świeczkę. Nie wiem, czy to... Zobaczcie, wydubałam tu wszystko ze środka, całą kawę, bo ta kawa się zaczęła oczywiście palić. No, nie jest to dobry pomysł. Może jakby ta kawa była na dnie, to ok, ale nie pachnie zbyt pięknie i no, pali się ta świeczka źle. Chyba zgasimy tą świecę, co ona niebezpieczna jest, prawda? Nie będzie nam tu ładnie pachniało, a szkło może pęknąć, wiesz, jak się tak nagrzeje. Klik, krótko. Klik, dotknij. O. I teraz na ten zielony guzik naciśnij. Tak. No i teraz szukamy masła. Potrzebujemy masła. Okej. Dobra. To przyniesiesz? Masełko? A gdzie jest? W lodówce. Bierzemy to zimne z lodówki, dobra? Bo będziemy dużo tego masła potrzebowały. Tylko pierw trzeba otworzyć. Czy to duża akcja? Duża akcja. Dosięgniesz? Oj. Nie dosięgniesz. To ja ci pomogę. Okej, wzięłam. Dobra. Pierw krzesełko, potem zamykanie drzwi. Dobra? Pierw musisz zejść z krzesełka. To teraz Emil wrzucasz do garnka, ale nie możesz dotknąć garnka. Ok? Po prostu wrzucasz tego z wysokości, ok? Okej. Kostka po kostce. Dalej. Dalej. Tak samo Tylko szybko. jak wcześniej? Tak, nie dotykasz. A teraz to ty możesz całe opakowanie cynamonu wsypać. No, tylko postaraj się nie rozsypać dookoła, dobra? Chwyć sobie, tak? O, ale super. Nie uważaj, bo będziesz zaraz kichać. Co ja zrobiłam? Co, do oka? Tak. To idź umyć oczko. Oj, ty masz krawędzi. Ja chcę powąchać. Ty co, wąsik masz cynamonowy aż. Cynamonowy wąsik masz. Niech No, to wciągałaś oka się. wpadło. No i tutaj do nosa też. Się odkaziłaś cała. Chcę iść do mleka. O, idę do mleka. Woohoo. Idę do mleka. Woohoo. Ja też chciałem. Wrócił mój ukochany mąż, żeby nakarmić swoją biedną żonę. Co będziesz robił? Kolację. Kolację zrobi dla nas wspólną. Widzicie, jak to jest u nas? On idzie do pracy, potem wraca i w kary wchodzi. Słuchaj, za to przynajmniej jaki mam tutaj porządek, aż się miło będzie brudzić. No, ale wiesz co, powiem Ci, że wymieniłam tą baterię w tym czujniku, ale nie do końca jestem pewna, bo tam były sprzeczne wiadomości. ChatGPT twierdził, że 1, 2, 3A to jest coś innego niż 1, 2, 3, ale piknęło jak włożyłam. I teraz pytanie, czy my nie powinniśmy tego guziczka wcisnąć, żeby zaczął działać? Trzeba się do działa zapytać Wojciecha. No bo ja nie wiem, tak wiesz, wsadziłam to, kliknęłam, bateria jest w środku, pikło, chyba że nie wiem, widzisz to na aplikacji. Sprawdzę, ale jak widzisz teraz mam ręce pełne. Dobra, tylko przypominam, że musimy Jaj. to zrobić na pewno. Wiesz, wszędzie pozapalałam świeczki, także lepiej mieć ten czujnik włączony, szczególnie, że on jest naprawdę czuły, ten czujnik, szczególnie na to, jak się bateria skończy. I trzeba wstawać w nocy. Jeszcze potrzebujemy sztuczce chyba, co? She held in her hand a ribbon of silk, so lightly that it would be caught in a breeze. She whispered words not meant to be heard. She started to shiver.
u Was, ale u nas właśnie tak wygląda wyciszanie dzieci. Ciekawe. 350 kółek dookoła blatu i będą biegać tak długo, aż padną. Ale to będzie taki dinozaur, że Dziewczyny, nie biegamy już. Ale tutaj tylko bronię tu. Miśki, No ale nic. możecie jak baletnice, tylko na palcach. Tup na palcach, dobra? Jak baletnice. Ale już bez biegania, okej? Śmieszki. Zaraz będę wstawiała cynamonki do piekarnika, bo jeszcze to mi dzisiaj zostało. Z takich rzeczy w kuchni. I jeszcze usypianie dzieci, bo Mirek już wykąpał dziewczyny. Albo jesteś za grą. No są takie śmieszne, nie mogę z tego. Z takich poleceń na dzisiaj mogę Wam dać link do sklepu, w którym kupiłam tę piękną klamrę i link do Instagrama, jeśli chodzi o te stylizacje właśnie gwiazd i rozszyfrowywanie tych stylizacji. A drugą polecajką jest cynamonka z Thermomixa, tylko że tym razem zrobiliśmy bez rodzynek. Nie wiem jeszcze jak wyjdzie, pewnie w kolejnym vlogu Wam dam znać, co tam nam się udało bez tych rodzynek stworzyć. Przepis jest oczywiście na cookie dough, także ja pomijam pierwszy krok, czyli rodzynki i daję, no tym razem nie udało mi się dużo mniej cukru wsypać, ale dałam mniej tego cukru trzcinowego i mniej cukru później w kolejnym etapie. Także na pewno mogę polecić te cynamonki, one smakują trochę jak kołacze i nie jest to nic trudnego. Kolejny vlog, który mamy dla Was będzie... A sami zobaczycie. Pamiętajcie o łapce w górę i komentujcie, żeby pozostać z nami w kontakcie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.